Dzień dobry. Ten piękny wschód słońca z pewnością zwiastuje kolejną niezwykłą przygodę. A dziś jedziemy do, uwaga, Norwegii. Po raz pierwszy Volvi jedzie do Norwegii, ale powoli, bo najpierw trzeba zrobić załadunek, a nawet 2. A przy 39 stopniach to nie jest taka łatwa sprawa. Zjemy trochę truskawek, wypełnimy papiery, zatankujemy i przed nami 2200 km. Później już tylko wjazd na prom i ahoj ku przygodzie. Zapraszam. Są takie podróże, które według mnie trzeba rozpoczynać o wschodzie słońca. I tak się dzisiaj stało. Wschód słońca był, wystartowałam, kawa jest. I dziś zabieram Was w trasę. Uwaga, uwaga, do Norwegii! I to nie do tej miejskiej Norwegii, nie do Oslo. Jedziemy na samą górę. To będzie piękna trasa. No, tym razem to Alex dał czadu. Ale pierwsze załadunek. No i witamy na pierwszym załadunku. 3 palety, tylko 3 palety, ale słuchajcie, jaki klient. Nie uwierzycie. Alcoa. Kojarzycie Alcoa? Kto nie kojarzy Alcoa? No to jest Alcoa, widzicie? Moje felgi, Dura-Brighty, które jeżdżą sobie ze mną już chyba drugi miesiąc. No, powiem Wam, że drugi miesiąc. Muszę je umyć, powycierać. Tutaj wiozę troszeczkę inne felgi, znaczy raczej to jest coś w jakiejś części osi. No w końcu jedziemy na północ Norwegii. To pewnie pójdzie do jakichś ciężkich maszyn kopalnianych. Więc no, mamy swój pierwszy ładunek. Tak mi tutaj na załadunku kazali zabezpieczyć, bo to właśnie nie jest takie łatwe, żeby zabezpieczyć. Folii nie można naruszyć. Pas się opiera tutaj na tej metalowej części, jednocześnie jest zabezpieczony przez folię. Tam tak samo, no ta paletka w środku jest po prostu ściśnięta pomiędzy tymi dwiema. No i tyle. Tak to wygląda. Zsuwamy, jedziemy na drugie miejsce. Ostatni etap, jak już mamy załadowane, to papiery. Muszę wypisać CMR-kę, bo tutaj nie dostałam CMR-ki. Czasami jest tak, że niektórzy klienci dają CMR-kę, inni nie dają. Tutaj akurat nie dali, więc sobie sama wypiszę. 3 palety. Ja sobie kierownicę ustawiłam, widzicie? Teraz będziecie pisać. Adres jest tutaj. Norway, Jezu. No i dobrze, proszę Państwa, mamy dzisiaj środę, 20 lipca. Startujemy do Norwegii. Ale pierwszy jeszcze drugi załadunek. Drugie miejsce załadunku mamy za prawie że 300 km. Także zagłębie do przejechania i ładujemy się w okolicach Ostabryku. No to jedziemy! I tym sposobem dojechaliśmy praktycznie na rozładunek, ale w związku z tym, że były truskawki po drodze, to są moje pierwsze prawdziwe truskawki w tym roku. Wiem, że powinnam umyć, umyję. Ale pycha! Słodkie, soczyste. Trochę trzeszczące w zębach. Nie no, pycha są. Niam, 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 niam. No i proszę Państwa, witamy na drugim załadunku. Jest mega gorąco, 39 stopni. W słońcu jest jeszcze więcej. Nawet to idzie. Jesteśmy już w trakcie. Co to jest? Nie wiem. Coś z murem. Jezu, no. Ale nic. Ładujemy. Towar jest stosunkowo lekki, więc nie zakładam żadnych pasów.
Zresztą jak na to założyć pasy? Trzeba palety dawać, a to jest dalej nie takie, więc tam wolne, to się ładuje. Tak, ja bym się ktoś zastanawiał, dlaczego tutaj mam gumy. No właśnie dlatego. Czasami jak jest tak, że czasami jak wózek widłowy ma krótkie widły, to nie sięgnie tak, żeby w powietrzu dostarczyć paletę na sam koniec, żeby mogła podłożyć gumy, tylko przesuwa. Więc niestety w takim wypadku wygląda to tak, jak jest. Wiem. Na szkoleniach jest inaczej, w życiu jest inaczej. I człowiek chociaż chce, no to tak tu się ładuje i koniec. Więc robię co mogę. Najlepsze co mogę zrobić, to po prostu przyłożyłam gumy z tamtej strony na to. To są oczywiście gumy antypoślizgowe. To są 8 mm. Jedna taka guma na ten moment kosztuje bodajże 140 zł. Ostatnio płaciłam. 5 metrów. One są już oczywiście pourywane. Generalnie są w jednym kawałku, ale to się niszczy. Jak widzicie, niszczy się, wyciera, ale to właśnie znaczy, że to pracuje. Jak się wyciera, niszczy, pracuje i tak dalej, to znaczy, że to pracuje. Chociaż oczywiście to jest w dużym stopniu zniszczenia wynikające z załadunku, właśnie z tego, że palety się przesuwa i tak dalej, i tak dalej. Ja wszystkiego niestety nie upilnuję. Tak zamykamy kolejny. Nawet nie muszę sprawdzać obciążenia. Oj, sobie puściłam do załadunku, bo wiadomo, że on troszeczkę będzie siadać. Pod spód zauważcie, że nie daje żadnych desek. Oduczyłam się tego, co robiłam na samym początku, bo już mnie nauczyło życie. Jakbym dała tyle desek pod spód, auto zawsze trochę siądzie w czasie załadunku. Im cięższy towar, tym więcej siądzie. Dopiero jak się dopompuje, oczywiście się wszystko wypoziomuje, wróci do normy, wszystko będzie bezpiecznie, ale na samym załadunku ono jednak siądzie, zakładając oczywiście, że nie jest włączony silnik i sprężarka nie pompuje. Dobra, bo jedną ręką to wiecie. Tutaj sobie zapomniałam, jedną deskę za mało dałam, musiałam jeszcze raz odsunąć. Więc tak wygląda, tutaj te wiaderka wyhamowałam. Jedną, o tą, jak to się nazywa, jest za rozpórką. Powiem wam, że jednak jak jest gorąco, to człowiek niby myśli, ale trochę dłużej myśli. Trzeba uważać na siebie, trzeba pić wodę, jak jest taki upał. I ostatnia tutaj. O, ściągam. Widzicie, taki układ. Ale jak bylibyście ciekawi nacisków, to mają się właśnie tak. Wszystko jest w granicach normy. Woda. Dobra, woda nie jest zła. Ostatnia. Ostatnia paleta, zobaczcie. Dosłownie na styk. Ale weszła. Miała wejść. To było policzone, to weszła. Dobra, deski i jedziemy po papiery. Jezu, patrzcie jak ja wyglądam. To po kasku. Tu oczywiście to jest taki cień specjalny. Transportowy. Dziewczyny, jak się pracuje w transporcie, to się nie kupuje cieni. To wszystko jest. Jest prysznic. Jest zamknięte. Dobra, szybka akcja. O Jezu, jakie cudowne. I wiecie co? I mi taką fajną, zimną wodę. W 40 stopniach. Woda. Znaczy ciepła też była, nie chciałam tylko lodowata. Piękne to było. No dobra, jak już jestem wykąpana, dokumenty są wypisane jedne. Są do drugiego ładunku. Widzicie, tutaj też cemerek. Dzisiaj jest taki dzień, że firmy nie dają mi cemerek. Nigdzie ostatnio cemerek nie dają. Wszędzie muszę wypisywać. Tak czasami jest. Wbijamy adresy. To jest teraz dopiero czas. Wiecie, że tych truskawek dalej nie umrą? Dobra, wbijamy. To jest najfajniejszy moment. Czyli tak.
pierwszej idzie to Mosjen Havngata, dobra, 86, 66. Zaraz dam jeszcze drugi punkt trasy. Ten adres teraz załadowałam. Jak to jest daleko! Jezu, jak ja tam trafię! Ja mówię, to aż on sam nie wie, jak chce zrobić teraz. Jak brak możliwej trasy? On nie wie, jak jechać. No nic, to ustawiamy kill i port. Ale jak nie ma możliwej trasy? Jeszcze raz, poka mi to. Dobra, chodźcie, pokażę wam trasę. No dobra, tak to wygląda, proszę państwa. Chodź tu. Chodź tu. Kurczę, bo pomieszałam kierunki. Więc jeszcze raz. O, tak wygląda nasza trasa. 2200 km w zaokrągleniu. Dostałam informację, żeby się kierować na Kiel. Płyniemy, ciekawe którędy. Chyba nie tędy, a może tędy? A może tędy? Nie wiem nawet, nie wiem, którędy popłynę, ale jaja. Dostałam informację, że to jest niespodzianka i mam się tylko cieszyć. To się cieszę, jadę do Kiel. Gdzie pojedziemy z Kiel? Gdzieś popłyniemy, wyruszymy na wodę, na prom, będzie promem. Ale dokąd? Jedźmy. W Kielu odkryjemy kolejną przykryweczkę i tam będzie napisane, co robimy dalej. Ale trasa co? Jezu, ale ja mam szczęście. Jedziemy. Z życia kierowcy w trasie, który jeździ bez umiaru. Moje pranie. Zobaczyłam na aplikacji, że są tutaj pralki, a ja już naprawdę nie mam się w co wybrać te upały. Więc liczę na to, że są rzeczywiście pralki i że będą wolne. Jak zrobię 3 prania, to już jestem w domu. Hallo. Nee, da bin ich raus. Haben Sie Waschmaschinen hier? Nie uwierzycie, co się stało. Wyobraźcie sobie, że tutaj na tym Autohofie panie piorą. Zostawia się im torbę, mówi się, o której godzinie się po nią przyjdzie i one piorą. 3,5 euro jedna usługa, czyli na przykład pranie, 3,5 euro suszenie i tak dalej. Pani powiedziała, że może tylko jedno mi zrobić pełne pranie, bo już mają dużo wzięte. I mówi, to może zamiast suszenia, bo mam dużo tkanin sportowych, które nie powinny być suszone, to drugie pranie. I tak wynegocjowałam, powiedziała, że wzięła wszystko. Powiedziałam, że ważniejsze od suszenia jest dla mnie pranie, bo jest tak gorąco, że w zasadzie to pranie samo wyschnie od razu, więc jak się da wyprać, to będzie idealnie. Suszyć nie trzeba. I wiecie co, zapłaciłam na razie 10 euro za 3 duże pranie. Czy ja dałam swoją pościel do prania i nie mam teraz na czym spać? Pozwoliłam sobie jeszcze na obiadek przy tym wszystkim. No i piwo też po takim dniu. Parking zapłacony, 10 euro. Gdzie Volvi? A, tam Volvi. Tam się paliwo tankuje. Tutaj jest woda, więc od razu sobie leję, uzupełniam. Już tam, teraz dużo idzie. Więc fajnie, bo nie będę musiała dużo nosić. Aż się prosi felgi na szybko umyć. Kurczę. Ale dobra, że nie będę robić przypału. Może niektórzy będą się dziwić, że... Czekajcie, tylko że jadąc przez Luksemburg, ja tankuję w Niemczech. Zawsze Luksemburg miał dużo niższe ceny paliwa, porównując tutaj do tych wszystkich krajów dookoła, sąsiadujących, ale wiecie co, to się już dosyć zrównało. I różnica jeszcze cały czas jest, ale mi na tankowaniu, jak jechałam przez Luksemburg, wychodziła różnica 40 euro między Niemcami a Luksemburgiem, ale stacja, na której ja bym tankowała w Luksemburgu, dojazd do tej stacji był akurat z mega korkiem, więc kończył mi się już też czas pracy danego dnia, więc musiałabym wykupić drugą winietę, 12 euro. Więc to już była strata z tych 40 euro jednak, którą musiałabym mieć. No i dodatkowo kończył mi się czas pracy, a tam nie było w ogóle gdzie stanąć. Bo stacja, na której miałam tankować, to też była taka raczej mała stacja. Więc jeszcze bym poprzewalała czasy, bo tam nic w Luksemburgu się nie wymyśli. Więc generalnie stwierdziłam, no to dobra, to stracę te 28 euro
i zatankuję w Niemczech. I wiecie co? Gdybym tam zatankowała, dzisiaj wskoczyła, jeszcze wczoraj tutaj zajechałam i była taka cena, do jakiej porównywałam wtedy jadąc przez Luksemburg. A dzisiaj rano wchodzę na aplikację, patrzę, kurczę, spadła cena jeszcze poniżej tej ceny w Luksemburgu. Oczywiście w Luksemburgu też ceny pewnie spadły. Nawet nie patrzyłam, ale sobie stwierdziłam, dobra decyzja. I dobrze, że wczoraj nie tankowałam, a wczoraj nie tankowałam tylko i wyłącznie dlatego, że miałam trening. I już nie było czasu za bardzo, więc powiem wam szczerze, że mi się trafiło jak ślepe i kurze ziarnko. Ale powiem wam, że mamy tyle kilometrów, chociaż nie, już nie będę musiała dotankowywać. Myślę, że Norwegię objadę na tym paliwie. W końcu trochę też popłynę promem, więc kilka kilometrów bez mojego spalania paliwa. To co, pokazujemy. Przyszedł w końcu deszcz, jest parno. Cały czas się zastanawiam jeszcze, czy myć Volviego, czy nie, bo miałam taki plan, żeby go myję dzisiaj jeszcze, tylko gdzieś tam bardziej przed promem, żeby minąć po pierwsze Bremen, a po drugie Hamburg. Co prawda poranne korki już mnie nie miną, tankowanie zajęło mi dużo dłużej niż planowałam. No ale wciąż jest 5:20. Jeszcze trzeba walczyć i stworzyć te korki poranne. Ktoś te poranne korki musi tworzyć. To my. Hej, dobra. Na deszcz trzeba uważać. To ślisko. Color Line mamy, dobra, tu mam wszystkie informacje. Idę się meldować. Dowód osobisty, na wszelki wypadek wezmę dokumenty. Potrzebują, nie potrzebują, nie mam pojęcia, wezmę, żeby się nie wracać. Dowód osobisty mam, pranie rozkładane. I powinno być wszystko, maska jeszcze na wszelki wypadek. Idziemy się meldować. Jest godzina 8:30. Prom jest o 14:00 i podobno jest tak gigantyczny ruch i zainteresowanie przepływami na tej trasie właśnie z Kiel do Norwegii, że o wjeździe na prom decyduje kolejnych przyjazdów, dlatego jestem dużo wcześniej. Ej, wiecie co? Przespałam się trochę. Przespałam się trochę i oni przyjechali, dobra, już tu na nie zakładam. Że mam wjeżdżać. Jest 11:30. Co się to teraz robi? Betony, wiecie, i są osobówki. Osobówki są, to też tak nie powinnam cofać, wszystko jest zielone, ale wiecie co, jak są osobówki, to są dzieci, to może po trasie to one gdzieś tam sobie mogą biegać znudzone i tak dalej, więc powiem wam, że jak są wakacje, to naprawdę trzeba mega uważać na cywili. Dobra, jedziemy. I was just sleeping. I don't know which one. Hello. Yeah. And that's all? This is for the ships and the boarding car. Okay, so I can enter. You can try. Thank you. Bye. Jedziemy do Norwegii. Idziemy do Norwegii. Płyniemy do Norwegii. Ha. To jest to. Ale jestem zmordowana. Ja nie wiem, ile tygodni byłam w trasie. W domu nie byłam od maja, początku maja. Ja nie jestem zmęczona. Ja jestem... Dobra, czyli ten sobie. A, widzę! I can see it now, thanks! Yeah!
Mam jakąś koszulkę? Mam. Jaką? Super Trucker! Woo! Jedziemy od razu. Ale statek wielki, jejku. Hi. A, Polwi, nie spadniemy? No dobra, to trzeba się ogarnąć teraz na piramidę. Dobra, A1, pamiętajmy, A1 i wtedy tam. No dobra, przejdziemy. Tylko czekajcie. Tylko gdzie? Mil, to nie to. Lift. Cabin. Booking. Ale to która to jest kabina? Czyli co, muszę się pewnie coś zameldować? Albo? Dobra, już się dowiedziałam, to jest numer kabiny. Czyli to musi być ostro piętro. Dobra, moje jest tutaj, midship, czyli w razie sztormu to będzie najmniej bolało. Widok. O Jezu. Więc tak to wygląda. Minibar. Co jest minibar? Pusto. Jezu, tu pod nebi wszędzie minibary są puste. Ajcie, oczywiście. Czeka. Ej! Entschuldigung. Zobaczmy, jak wygląda łazienka. Tak. No jest wszystko, co trzeba, prawda? To są dwa łóżka, nie? Dolne i górne, więc zobaczymy. O, i są ręczniki. W sumie zawsze są. No dobrze. To co? Witamy na promie. Idziemy zobaczyć, jak odpływamy. Kurtkę trzeba? Nie wiem, trzeba czy nie? No, powiem wam, że to wygląda jak miejsce do polowania. Zgubiłam się, nie mogę znaleźć tego Truckers Lodge. Wszystko jest, a to nie jest wypisane.